Dziękujemy za wsparcie na Patronite. Kochani, witamy w 25. odcinku AmigaBezŚciemy i standardowo, jak zwykle, mój przyjaciel Rafał Mufachyła, no i mój przyjaciel. Remigiusz Remik z Kolasa. Jedziemy! Jedziemy! Także witamy jeszcze raz serdecznie w tym jubileuszowym 25. odcinku, a że odcinek 25, no to pora na top. I tradycyjnie nie zrobimy tutaj topa z Super Frogiem, Lotusem czy Cannon Fodderem, bo postawiliśmy sobie gdzieś tam takie założenie, że robimy rzeczy, których nie robią inni. I tym razem również myślę, że będzie taki oryginalny dosyć jak na naszego YouTube'a, nie tylko zresztą naszego, ale i zagranicznego ranking, bo zrobimy ranking gier na PowerPC, czyli na Warp OSa, klasyczny Amiga S3 z kartą PowerPC i to gier wyszło raczej niewiele, powiedzmy kilkanaście zaledwie, a my tu zrobimy top 12, więc będą to niemal wszystkie gry, jakie wyszły, komercyjne. No z zasady takie same jak wcześniej, czyli nie uwzględniamy tutaj jakichś portów, które zostały jakby upublicznione źródła i gdzieś tam na Aminecie się pojawiły darmowe porty, tylko ściśle będziemy się trzymać gier wydanych komercyjnie. No i jedyną zmianą wobec wszystkich wcześniejszych topów jest to, że no, mój kolega Remik, jako że nie miał nigdy karty PowerPC, a ja Niestety akurat tak się składa, że miałem tego Blizzarda 603E plus tak, 266 MHz podkręcony plus tam 0,40 na pokładzie, plus oczywiście do tego Bewizja, więc no grałem w prawie Czerwony wszystkie baron z wymienionych tutaj gier, więc tym razem ranking jakby ułożyłem wyłącznie ja, to nie są sumowane nasze głosy, tylko akurat wyłącznie moje. Być może kiedyś zrobimy ranking chodzonych bijatyk. Chociaż muszę przyznać, Mufa, że zaskoczyłeś mnie tym twoim rankingiem, bo w zasadzie chyba żadnych zmian bym tutaj nie robił, nie? Więc to takie ciekawe. Tak szczerze mówiąc, chyba bym tak samo ułożył, nie? No to dobra, super. To co, jedziemy. Tak, ale jeszcze może zanim przejdziemy do głównego topu, bo też nie jest tak, że tutaj Remik był bezrobotny przy przygotowaniu tego odcinka. On przygotował też swoje ciekawostki, czyli gry, które albo nie wyszły w ogóle, albo gdzieś tam wyszły, ale nie wyszły na wersji na PowerPC, mimo że były zapowiedziane. I myślę, że na początek, zanim zaczniemy ranking, czyli zanim przejdziemy do omówienia miejsca 12, to dwie ciekawostki od Remika i już tu oddaję głos tobie. Znaczy ja bym może jeszcze dodał od siebie, skąd te ciekawostki, nie? Bo musimy sobie gdzieś w głowie ułożyć, no, że ja niestety nie byłem posiadaczem PowerPC, ale gdzieś tam z tyłu głowy wiadomo, człowiek myślał o tym, tylko te ceny i tak dalej. Więc bardzo, bardzo mocno śledziłem ten temat, właśnie nie mając PowerPC, często, gęsto wchłaniałem tą wiedzę, co mogłoby wyjść, co ma wyjść i tak dalej, jakieś przecieki, jakieś newsy i strasznie tego dużo szukałem, no bo chciałem, żeby coś w końcu mnie przekonało, że tak, to jest to, idziemy tą drogą, więc możliwe, że dlatego ja bardziej się skupiłem na tych takich smaczkach, no bo ja po prostu, ty używałeś PowerPC, a ja go szukałem i to może stąd wynikać. Chociaż ja też oczywiście śledziłem newsy, no bo wiadomo, na początku, ja już to kiedyś opowiadałem jeszcze w tych pierwszych odcinkach, gdzieś tam w tych retro wspominkach, że na początku to była wielka bieda, nawet nie działało. Dostałem tą płytę dołączoną do Blizzarda PowerPC, tam były jakieś porty Duma, jakieś tam drobne programy graficzne czy coś, ale nic z tego nie chciało działać, wszystko to chyba jeszcze działało na tych... Tak, na 604S. Czasem to się z miesiąca na miesiąc zmieniało i coraz więcej rzeczy na tych PowerPC, jakby na tej mojej PowerPC 603S zaczęło działać. W zasadzie no potem to już wiadomo,
603 jednak była popularniejsza, sama 1200 była popularniejsza niż tam 4000, 3000, więc na pewno tych kart wyszło więcej i musiało to działać. No ale też oczywiście, tak jak ty mówisz, też śledziłem te newsy, no bo jak już człowiek miał, jak już wydał tą kasę, która chyba mi się wydaje, że w porównaniu na tamte pieniądze i na tamte zarobki, to ta kasa była większa niż dzisiaj jakbyś miał wydać na Amigę NG. Tak ja to przynajmniej porównuję, pamiętam. No to wiesz, to chciałeś mieć i śledziłeś te newsy, a co tu wyjdzie, jak to jeszcze wykorzystać. Ale z drugiej strony i tak skoczyłeś, że znalazłeś rzeczy, o których ja nawet nie wiedziałem. To fajnie. Ale to też ja pamiętam ten moment, właśnie jak powiedzmy się przymierzałem, ale summa summarum nigdy do tego nie dotarło, to ja to porównuję tak, że za cenę karty miałbym po prostu peceta takiego w miarę dobrego, nie? Więc no nie wiem, czy te twoje porównanie, że tak jakby dzisiaj Amiga nowej generacji, raczej nie. Powiem tak, w 98 roku, tak, karta mnie kosztowała 1900 zł, plus do tego Bewizja 800. Ja nie chcę powiedzieć, ile wtedy zarabiałem, ale sądzę, że 600-700 zł. Czyli dzisiaj musiałbyś to przeliczyć, powiedzmy, jeśli się zarabia, no nie wiem, razy 10, powiedzmy, no nie wnikając komu do portfela, ale to są blisko takie przebicia. No to, ale zrobimy przebitkę z twojego pita. to ta karta powinna kosztować, powiedzmy, 19 000 na dzisiejsze, plus Bewizja 8, nie? Gdzie dzisiaj ludzie narzekają i pewnie i słusznie, bo to też jest drogie, że 12 kosztuje x 5000. Wtedy sama karta względem zarobków ówczesnych, no naprawdę przebicie było większe niż dzisiaj, mówię, ta Amiga NG, nie? Chociaż powiem szczerze, że gdyby dzisiaj na przykład mógłbym kupić sobie takiego Blizzarda za te 1900 zł plus 800 Bewizja, to kupuję 10 od razu, nie? Tak, nie ma problemu. Tak. No wtedy w ogóle też Amiga była w tym takim dziwnym rozkroku, ale to temat na inny odcinek. Przejdźmy do naszych... To co, jedziemy stopami, czy pierwsza ciekawostka? Nie, no ciekawostki. Myślę, daj 2 ciekawostki na dobry start. No dobrze, kochani. Coś takiego jak Downs of Devil. I to bardzo dobrze pamiętam jeszcze z magazynu Amiga. Mam nadzieję, że tutaj już przebitki widzicie. Co jest ciekawe, tutaj mam Clowns of the Devil, a wcześniej było Downs of Devil, więc tutaj widzę, że jakby sam nawet tytuł ewoluował. Pamiętam bardzo dobrze te screeny. To było takie heretykowe. Heretykiem mi strasznie zalatywało, heretykiem 2. Czyli mogło być dobre. Mogło być dobre. Tam znalazłem gdzieś taki wczesny silnik, to zobaczycie na przebitkach. I tutaj cena, jaką trzeba będzie zapłacić za taką grę, to procesor minimum 60, 32 MB RAM plus karta graficzna, ale zaleca się PowerPC 200 MHz i kartę graficzną oczywiście. I 32 MB RAMu, no tak, to były tak. wtedy kosmiczne wymagania, nie? Aha. No ale w sumie nie doczekaliśmy się nawet wersji dema, a szkoda, bo Heretyk i te klimaty takie fantazy to są wyjątkowe klimaty. No. Mam taką ciekawostkę dla naszych widzów, ale to jest tylko moje przypuszczenie, to nie jest niczym potwierdzone, ale może któryś z naszych widzów coś więcej wie, bo jest taki jeden screen, którego teraz zapewne w tym momencie widzicie na ekranie i jak go dobrze przybliżymy i ktokolwiek ogrywał gry na pierwszym PlayStation, była taka gra Nightmare Creatures, którą zresztą uwielbiałem i 2 części tej gry powstały. I jak widzę tą bramę z tą czachą i tak dalej, to jestem wręcz święcie przekonany, że to jest pierwowzór jakby Nightmare Creatures i później po prostu autorzy może przerzucili się na PlayStation, bo wyniuchali, że tam zarobią po prostu pieniądze i ten cały Claws of Devil przemienił się w Nightmare Creatures i wyszedł oficjalnie na PlayStation 1, ale to jest tylko moje przypuszczenie. Może. Aczkolwiek ja ale zrobimy takie porównanie, bo ja chętnie właśnie wrócę do Nightmare Creatures i właśnie tą bramę z tego magazynu Amiga porównamy z tą bramą z wersji PlayStation. Mieli to na pewno w tym momencie na przebitce. Dokładnie. No i co? Druga ciekawostka, jaką tam przygotowałeś? No to już jest ciekawe. Quest of Narod.
I to Gierka... tego nie znałem w ogóle, chociaż śledziłem, powiem, no totalna nowość, totalnie mnie zaskoczyłeś. No świetna gierka i generalnie gameplaye mamy, więc sobie zobaczycie. Ona generalnie wyszła już na Amigę agową dopaloną od 30 w górę. Oczywiście PowerPC jak zwykle zalecane, więc dlatego tutaj wrzucam do ciekawostek PowerPC. No niestety gra oficjalnie nigdy nie została wydana, a szkoda, bo potencjał świetny. To był taki RPG, nie? Taki RPG, no. Coś wzorowane na tym, kurczę, co nawet ID Software się na początku wzorowało przed Wolfsteinem. Taki był RPG pierwszy, który powstał. Jest dyniu. Ale mnie teraz zjedzą fani RPG-ów, Boże. To jest ich mekka. Też Legends of Valor, Valor. Pierwsza gra 3D jakby na Amigę, która wyszła, na którym też się wzorował co nieco trochę, chociaż inspirował nasz gość, tak, Kane no. Opowiadał, że widział, oglądał Legends of Valor i też ci powiem, że też miałem dokładnie to samo skojarzenie, nie? Chociaż no tu już był silnik bardziej zaawansowany. No tak. I zobacz też jakie oteksturowanie i w ogóle i według mnie ta gra nawet dzisiaj, nawet mówię o tej becie, nie? Że to się dzisiaj nie zestarzało, że to cały czas dobrze, fajnie wygląda, nie? A poza tym i tak gry tego typu i tak jak bardziej stały fabułą i jakby gameplayem i przygodami, questami, a że dodatkowo jeszcze był tak super to było graficznie, no to aż szok, że nie dotrwało, nie? Że gdzieś tam jednak nie wyszło, bo to mógłby być taki game trochę changer, gdyby taką gierkę skończoną dodawali do kart PowerPC, nie? Tak samo się dziwię, to ta sprawa znana z tym Quake'iem, który wyszedł summa summarum na 68K, bo wcześniej ten kod źródłowy wypłynął Quake'a i fani zrobili swoje, no i to też miała być gra, która miała być wspierana na PowerPC i miała być dodawana właśnie a nie dogadali się jak zwykle. W firmach amigowych to zawsze była ta bolączka, że firmy nie mogły się nigdy dogadać, nie? No ja ci powiem, że jak to wyszło oficjalnie, Clickboom chyba jakoś latem wydał tego Quake'a 98 roku. Ja kartę PowerPC kupiłem w kwietniu 98 roku i pamiętam, że gdy wyszła ta wyczekiwana wersja 68K, to ja już grałem w jakąś tam nieoficjalną wersję na PowerPC, która chodziła mi szybciej, więc oczywiście wersją clickboomową nie byłem zainteresowany, nie? A ja pamiętam właśnie, to jeszcze dodam, ale to muszę, chociaż tam chyba w retro wspominkach o tym mówiliśmy, że ja strasznie polowałem na wersję clickbooma i kurczę, i tamtego Darka męczyłem, i pamiętam, że on mi daje płytkę i mówi, że tam jest Quake, a ja mówię, no dobra, Quake, ale ten od clickbooma. I on pamiętam, że chyba był po jakiejś imprezie coś, tak, od clickbooma, ale summa summarum miał rację, rzeczywiście było od clickbooma i powiem szczerze, tutaj tak samo z nowym ostatnio znowu gadałem, nowy 80, że mówiłem, że jak testuję te Quake'i właśnie pod 68K, to żeby na pewno używał tej wersji clickboomowej, bo ona naprawdę była najszybszą, nie? I tam jeszcze miałeś, taka ciekawostka, kochani, w Quake'u na Amidze i tylko na Amidze, właśnie w wersji z clickbooma, mogłeś sobie piksele nawet jak w Gloomie kontrolować, w sensie mogłeś 2x2, 4x4, 1x2 i takie kombinacje tam były. Ale to taka znowu ciekawostka. Dobra, to co, jedziemy chyba już stopem. Czyli miejsce 12, masz listę, więc przeczytaj. Puzzle Boobs Deluxe. Tak. I gra wyszła ogólnie w 2003 roku i nie wiem jak ty to widzisz, ale ja ogólnie widzę, że począwszy gdzieś tam od 1992 roku aż do dziś, gdy ten cały mój ponad 30-letni okres amigowania, to według mnie ten 2003 rok to był taki okres największej smuty, bo już ci co... Tak, NG jeszcze nie było, w zasadzie była, ale no nie było na niej jakby Amiga S4 i ludzie... Dużo się spekulowało, że na pewno to nie wyjdzie ten Amiga S4 i tak dalej. No była pewna niepewność. Klasyka nie miałeś już jak rozbudować, tak jak ja, jak już powkładałem te PowerPC, te karty graficzne, ramy, cuda niewidy, no już tam za bardzo nie szło jakby co włożyć, a świat uciekał do przodu. Gdzieś tam PC już przekroczył barierę 1 GHz i tak dalej i mknął. Karty coraz lepsze. I mówię, ten 2003 rok to był chyba taki najgorszy rok, jeśli chodzi o
o jakby nastroje, właśnie też o wydawanie różnych gier, bo tak mniej więcej do tego 2001 roku, gdy był jeszcze tam powiedzmy Payback, ostatnia wersja programu graficznego Image FX, tam H Partner jeszcze działał z tym artefaktem, coś się działo, Amiga była jakby w niszy, ale coś się jeszcze kręciło, a 2002-2003 to już wszystko się zawaliło. Ja bym Miał odejść, już odszedł od Amigi, pewnie ciebie też wtedy nie było przy Amidze. Tak, no zaraz dojdę do swojej wersji. No. Tak. No i właśnie było do tego stopnia źle, że ten Puzzle Bob's Deluxe, to nawet ci powiem, że już pirackiej wersji nie szło gdzieś, bo to nawet piraci się odwrócili już Amigi. Już nawet oni odpłynęli. Tak, ja bardzo, bardzo szukałem tej wersji Deluxe i przyznam szczerze, nawet dzisiaj nigdzie nie idzie jej znaleźć i to, co ja teraz robię, to jest trochę nieprofesjonalne, bo opisuję grę, w którą nie grałem, a nie powinno się tak robić, sam to krytykuję. Natomiast ta wersja Deluxe różni się od tej wersji zwykłej Puzzle Bobs, z której gdzieś tam gameplay macie teraz w tle, tylko tym, że właśnie została przepisana na PowerPC i że dodano jakieś dodatkowe levele, ale poza tym gameplay i wszystko się nie różni. I to jest klon gry Boost a Move, która była w latach 90. bardzo popularna, czyli strzelamy kuleczkami do innych kuleczek, musimy sklejać te same kolory i to spada. Ale to jest moim zdaniem słaby klon. W ogóle ta grafika jakby 3D, która kiedyś robiła efekt wow, no to dzisiaj trąci myszką, no ale też wtedy jakby inaczej na to patrzyłem, było inne postrzeganie, wtedy to była nowoczesność. Próbowałem odpalić tą zwykłą wersję na EUAE w wysokiej rozdzielczości i każdorazowo zaliczałem Grima i mam tu do ciebie prośbę, Remik, jeśli uda ci się na twoim prototypie odpalić to w wysokiej rozdzielczości i mógłbyś zrobić gameplaya z wysokiej rozdzielczości, to na pewno będziecie mieli tutaj na przebitce. Ja swojego gameplaya z niskiej rozdzielczości nie robiłem, gdyż on się nie różni od filmów, które są na YouTubie, gdzie są tylko z niskiej. Są pojedyncze screeny z wysokiej, gdzie wygląda to lepiej, ale generalnie sam gameplay, sama grywalność nie powala i dlatego 12 miejsce ostatnie. Miejsce 12. To, że jest to gra rdzennie amigowa, nie jest to port, a takich gier na PowerPC komercyjnych nie ma dużo, to doceniam, ale wyżej niż 12 miejsca dać nie mogę. Okej, dobra, ja jeszcze dodam od siebie, bo tutaj podejrzewam, że do miejsca tam gdzieś 8 to będziesz ciągle tutaj miał większe przemowy niż ja. Ale dodam od siebie jeszcze, bo ty tak skarciłeś ten 2003 rok, że to taka kurczę posłucha amigowa, taka niepewność. Ja bym jeszcze ten rok rozszerzył do 2004 roku. Bardzo dobrze te lata pamiętam, 2003-2004, bo wtedy otwierałem swoje pierwsze kafejki internetowe i gdzieś z tyłu głowy, oprócz tego, że miałem już wreszcie pioniera DJM 600, na którego mega zbierałem i też Amiga poszła pod nóż dla tej konsoli, to myślałem, wiesz, żeby wrócić do Ami, nie? No i gdzieś tam po necie patrzałem, właśnie zobaczyłem takie kurcze Puzzle Bobs czy coś, no nie mówię, że dokładnie tą grę widziałem, ale no coś tego typu i mówię, nie i to był rzeczywiście straszny moment dla Amigi, to było, że nawet jak ktoś chciał wrócić, to tak nie bardzo wiedział po co, nie, że to bardzo, bardzo czarne chmury i czarne lata Amigi, właśnie te lata i to pamiętam, to jeszcze z kafejki pamiętam. No ja bym akurat polemizował z tym 2004 rokiem, bo ja wtedy akurat kupiłem już tą Amigę One XE, z systemem AmigaOS 4.0, pierwszym, developer pre-release jeszcze pamiętam, no i były wtedy wielkie nadzieje, kop olbrzymi, pozytywny, coś się zaczęło dziać i dla mnie ten 2004 rok to był już taki rok właśnie w miarę okej, ale jeśli już miałbym rozszerzać ten 2003 rok, to bym rozszerzył go właśnie na ten 2002, ten rok wcześniej. To też już było już takie właśnie czekanie, no już z klasyka więcej wycisnąć się nie dało, a perspektywy na NG były jeszcze odległe.
I ten 2002-2003 to są dla mnie takie dwa najgorsze lata. No ale co, powstała gra Puzzle Bob's Deluxe, coś tam się działo i to było miejsce 12. No i teraz miejsce 11. Miejsce 11, kochani, The Fable Files. Tak. No i tu też musisz ty wiele opowiedzieć, Tak, muszę, bo... chociaż z wielkim znowu bólem, bo to jest point and click. Jak wiecie, ani ja, ani Remik nie jesteśmy fanami. Oj, nie lubimy. Także ja też za dużo nie będę się tutaj rozpisywał. No wiadomo, przygody fajnego, wesołego kosmity. Grafika, no jak na tamte lata, czyli te renderingi, wtedy to robiło wrażenie. Gra o mały włos nie byłaby jakby największą objętościowo grą dostępną komercyjnie na Amiga OS 3. W ogóle na cały Amiga OS można powiedzieć, bo pierwotna wersja na PC wyszła na 4 płytach, natomiast potem wyszła reedycja chyba po 2 latach dwupłytowa i ona się niczym nie różniła od tej 4-płytowej, gdyż po prostu te filmiki i te wszystkie multimedia zostały po prostu bardziej skompresowane przy pomocy lepszego kodeka. W ten sposób 4 płyty upchnięto na płyty 2 i taka sama właśnie dwupłytowa wersja jest na Amigę. I jak mówię, no ekspertem tutaj nie jestem od przygodówek, więc tu oddam głos panu nieodżałowanemu Tomaszowi Klapikowi z programu Escape z Polonia 1 i niech on wam przedstawi tą grę. Wspomnijmy tę chwilę. Pilot tego UFA, wbrew pozorom, nie nadużył środków odurzających, ale czy ma to teraz jakiekolwiek znaczenie? Obecnie walczy o przetrwanie, manewrując wśród dość poważnej burzy meteorów. Oto on, zowie się Słabiak. Prawda, że sympatyczny? Przyjdzie nam się z nim utożsamiać. Niestety, zupełnie jak z podziemi, czy raczej spod nieba, wyrosła na jego drodze obca, czyli ziemska sonda kosmiczna i nastąpiła dość nieprzyjemna kolizja. Kochani, miejsce 10. Nightlong Union City Conspiration. No i tu przyjaciel będzie pewnie opowiadał. Tak, no tutaj w zasadzie możemy powiedzieć to samo, co w przypadku poprzedniej gry, czyli no, grafika ta typowa dla końca lat 90., te renderowane jakby twarze, postacie, tła, które robiły wtedy wrażenie duże, no dzisiaj trochę trącą myszką, ale wtedy to był efekt wow. Co powiedziałem na temat największej gry, to jest właśnie największa gra. Na 3 płytach CD została wydana i chyba nigdy żadna inna wersja gry na Amigę nie została wydana na większej liczbie nośników, także to taka ciekawostka. Dzisiaj w dobie konsol, gdzie gry potrafią ważyć po 100 giga, to my wciąż tkwimy w epoce, gdzie największa komercyjna gra to są 3 płyty CD i autorzy chwalili się, że tam była 1 godzina właśnie różnych prerenderowanych filmików, to wtedy był efekt wow, bo ja przypominam, że to były te czasy, kiedy gdzieś tam Fantasmagoria się chwaliła 7 płyt CD, jaka to wielka megaprodukcja, film interaktywny, no i wtedy to było ściganie się i każda przygodówka porządna musiała to mieć. No i taka największa chyba ciekawostka, bo gra oczywiście została wydana przez firmę Click Boom, która no jest jakby synonimem jakości drugiej połowy lat 90. Oni tam nie wydawali knotów, tylko same hity. Tak, uwielbiam tą firmę. Ale jest ciekawostką dla mnie, kto jest w ogóle, bo to się dowiedziałem dopiero dzisiaj też robiąc research, bo przyznam się szczerze, że nie wiedziałem o tym. Kto wydał pierwowzór? Otóż pierwowzór na PC-ta wydał nie kto inny jak synonim jakości pierwszej połowy lat 90., czyli firma Team 17 i to jest bodajże jedyna przygodówka w ich CV. To właśnie Team 17 od Super Froga, od Alien Breeda, od Wormsów zrobił Nightlonga i też o tym nie wiedziałem aż do dzisiaj, co jest dziwne, że my amigowcy o tym nie wiedzieliśmy. A jednak. No, przyznaję szczerze, też nie wiedziałem. No, zaskoczyłeś mnie. Ale rzeczywiście ten Nightlong, to pamiętam też właśnie w tamtych latach, jak tak próbowałem wrócić do Amigi, być może PowerPC, że ta gra rzeczywiście wtedy robiła wrażenie, nie? W ogóle była taka moda właśnie na te takie prerenderowane i
tutaj ty wspomniałeś o fantasmagorii, co uważam za błędne porównanie. Już tłumaczę też dlaczego. Bo fantasmagoria to było jednak filmowe doznanie w latach tak gdzieś 9.6, 9.7, a tu już były te prerenderowane i one już były czymś zupełnie innym. Tak. Ktoś był 9.8 na PC, u nas chyba, no nie wiem, 2001 czy 2. Tak, to już było co innego. Tak. I to rzeczywiście jakoś tak fajnie się oglądało po screenach, że o kurczę, może rzeczywiście Amiga zaczyna doganiać, tak? Uciekający świat. Nie? No ale poza tym nic raczej więcej nie dodam. No to też jeszcze wracając do fantasmagorii, to fantasmagoria to raczej był horror taki. Tak. Tu są tematy cyberpunka, no to nie są jakby moje tematy. Ja nie grałem nawet w tego słynnego cyberpunka przez tego nowego. Tak, nie wiem, czy ty grałeś przez CD Projekt Red, czy nie? Wiesz co, zagrałem tylko dlatego, że w Game Passie był na chwilę jakaś wersja taka, że chyba godzinę mogłem go ograć i stwierdziłem, że okej, gierkę kupię, bo ja właśnie nie czułem też tego klimatu, ale że mogłem ją za darmo jakby przetestować, to stwierdziłem, że jak będzie na promocji, to ją kupię. Ale tam pełnej ceny nie? No, że taka fajna gierka, ale tam nie, żeby mnie porwała i zabrała, nie? No to nie jest Doom Eternal. Że jestem chyba graczem starej daty, bo nawet osławionego, kultowego wśród współczesnych Wiedźmina 3, to gdzieś tam kupiłem w sumie na Switcha, dlatego że to była jedna z nielicznych gier wówczas, bo teraz odrobinę się to poprawiło, ale wówczas te 2 lata temu to była jedna z nielicznych gier na Switcha, która była dostępna po polsku i mówię, chcę mieć jakąś grę po polsku na Switchu, ale pograłem może z pół godziny i mówię, kiedyś tam wrócę i tak leży 2 lata. To ja ci powiem, że z Wiedźminem to mam dokładnie to samo co ty, nie? Że pograłem pół godziny i jakoś... Ja wiem, że teraz mnie pewnie zlinczują fani gry, bo wiem, że mega popularna jest i mega fanów i zawsze jak nawet testy są sprzętów, to Wiedźmin. No nie wiem, ja jakoś też tego nie poczułem. Ale wróćmy do Amigowych. Że fanów jest dużo, to już wracając do Amigi, żeby płynnie przejść, to powiem tylko, że jak byłem na Pixel Heaven w Warszawie ze swoją Amigą One X1000, to dużo miałem pytań od takich postronnych ludzi, którzy się nie znali na Amidze, czy chodzi na tym Wiedźmin, nie? Wiedźmin. No dobra, tak, wracajmy, miejsce 10. O Crysisa też się pytali, czy pójdzie na tym Crysis? Bo to też jest takie słabe. Ale o Wieśka się pytali, tak zwanego. O Wieśka się pytali. Okej, to jest teraz, kochani, kolejne miejsce. Simon the Sorcerer, druga część. Zanim Mufa się odpali, żeby poopowiadać o tej grze, to ja jednak mam 2 pytania do ciebie, przyjacielu, bo zdziwiłem się, że jest na tej liście. Powiedz mi, jakim cudem ta gra jest wspierana przez PowerPC, bo kojarzę gierkę, naprawdę ją kojarzę, bo mam kuzynkę, która chorowała, też amigowczyni była dawna, oczywiście później zmieniła na PC-ta, ale dopytywała później o tego Sorcera 2 właśnie, to naprawdę wyszło na Ami, jeszcze na PowerPC? Opowiadaj. To mnie zbiło tutaj w ogóle. Po pierwsze, to mam dla ciebie niespodziankę. Same niespodzianki dzisiaj. Fan CD32. CD32. Mam pierwowzór 1 oczywiście. Mam nadzieję, że tutaj... No 1 to wiem. Widać. I druga niespodzianka, którą chcę tutaj powiedzieć, czyli słynna okładka z ACS, którą ja bardzo pamiętam. Bo to był ostatnie pismo amigowe w kioskach, jakie było. Już ACS miał zniknąć jakoś w marcu 2001 roku, ostatni niby 3. numer i tu nagle chyba na jesień, w październiku czy coś wyszło to ze Simonem. I według moich źródeł jest to na PowerPC, aczkolwiek, a nawet na Amiga S4 wyszła wersja później, ale tu nie omawiamy gier na Amiga S4. No ja doszłem w kilku jakby źródłach, że jest to na PowerPC dostępne, aczkolwiek jako, że nie jestem fanem przygodówek, to oczywiście tego nie mam fizycznie, więc po prostu wierzę na słowo temu, co piszę w internecie. A jeśli tak nie jest, to drodzy widzowie, przepraszam i karam się i dajcie znać w komentarzach. Ja wyczytałem, że jest, więc wierzę, że jest, aczkolwiek gry nie posiadam. Ale dobra, ale to w sensie na Blizzarda PowerPC? Czy...
Tak, myślę. Jak to tam- Nie, poczekaj, a może znajdę w stopce w samym ACS-ie, skoro go mam. No, nie mam, a nie chcę się wczytywać w tekst, bo recenzja, nie wiem... Jest dość długa latuje. pewnie. No niestety usuwa tło, to wam No nie niestety. pokażę, ale tu jest pusty druczek i jeszcze tu, także jest trochę. W zasadzie o co pytałeś? To może czy rzeczywiście to jest na tej PowerPC, nie? No, Może no. w stopce zobaczysz tam wymagania. No właśnie nie ma w tej recenzji stopki, Aha. musiałem zajrzeć w stopkę. Natomiast Aha. wydaje mi się, poczekaj, wejdę na choćby Hall of Light, ta słynna baza, która nie jest dla mnie najbardziej wiarygodna, no ale sprawdzę. No ale teraz mnie zaskoczyłeś, bo myślałem, że się przygotowałeś i że jesteś pewny, że głowę tu położysz, a ja będę chciał. Tak. No, zełba bym tego jakby Nie, bo to mnie strasznie intryguje, bo gierkę naprawdę pamiętam, właśnie tą jedynkę, którą pokazywałeś i moja właśnie kuzynka była zafascynowana pierwszą częścią i jak mówimy o drugiej, to jestem w szoku, że to na PowerPC, na Blizzarda, kurde, wow, nie? No, Nie, jeżeli nie. tak jest, super, nie? Nie, jest minimalne wymagania według bazy Hall of Light, AGA lub karta graficzna 68030 lub PowerPC. Także no... Lub PowerPC, czyli jednak była wersja na PowerPC. Tak, No bo a konkretnie wyszedł też jakiś patch do tego w wersji 1.1 i on tu chyba, nie wiem czy właśnie po wprowadzeniu tego patcha była dopiero jakby opcja natywnej binarki na PowerPC, niemniej na pewno jest, także jednak się przygotowałem i się nie pomyliłem, chociaż tutaj postraszyłeś mnie. Nie, no bo tak się, wiesz, zastanawiałem po wracając prostu. do tematu, jak mówię, no też już, który to już raz nawet dzisiaj, no to jest point and click, więc ustawiając ten ranking musiałem przyjąć jakieś kryteria, no i jednak ta grafika, powiedzmy ta ręcznie rysowana według mnie starzeje się najmniej względem tych grafik 3D. Tak. Pełna zgoda. To się dzisiaj ogląda jakby najprzyjemniej. Poza tym no gdzieś tam kontynuacja jedynki z Amigi, czy tej z Amigi CD32, czy z klasyka. No i dlatego uznałem, że jednak 9. miejsce tutaj z tych point and clicków najwyżej ją ustawiłem i to będzie już koniec przygodówek, powiem tyle w tym razie. Właśnie, powolutku zaczynamy, kochani, dopiero dojeżdżać do tak zwanego mięska, gdzie będzie naprawdę efektownie, fajnie. Chociaż jeszcze jeden tytuł chyba musimy przejść. Nie, już teraz wchodzimy w prawdziwe mięsko. Nie wiem, czy dobrze odczytuję, mów o popraw, jeżeli nie. Crossfire teraz. Tak. Kochani, kolejne miejsce, Crossfire i to jeszcze 2. Tak. Dobra, może ty zacznij, ale ja chętnie dodam, bo akurat tu mam coś do dodania. No więc chciałem powiedzieć, że tak jak dzisiaj na imprezach retro czy na imprezach amigowych gra się głównie w Mortal Kombat czy w Sensible Soccer, a nawet sięga po Atari i gdzieś tam grywa się w Riverride, tak kiedyś, te 20 parę lat temu, grało się w Crossfire'a. To była taka strzelanka po prostu 1 na 1 przeciwko sobie. I to była najpierw, chyba jedynka była jako shareware, ale ponieważ cieszyło się to tak dosyć dużą popularnością na tych amigowych imprezach i tak dalej, że wydano 2 komercyjnie. I zanim przejdę w ogóle do mojej jakby oceny gry, to jeszcze powiem jedną rzecz, bo tu znowu się czegoś dowiedziałem robiąc research. Mianowicie do niedawna byłem przekonany, że ostatnia gra, taka typowo amigowa, która gdzieś tam potem wyszła w świat, to był Payback. Że Payback to była ta gra, która gdzieś tam zrobiła karierę na Amidze i potem przeniesiono ją na inne platformy, a tymczasem okazuje się, że Crossfire 2 po wpisaniu w Google wyskakuje wersja na PC-ta na Steamie, a więc to Crossfire 2 jest ostatnią grą z 2002 roku, która zrobiła karierę na Amidze i to na tyle dużo. Mamy tu przebitkę. Tak jest, że poszła na PC, a jeśli chodzi co mi podobało się, że w tym nawiasie było Amiga. Tak. A jeśli chodzi o
samą grywalność, no tak jak mówiłem, tu dużo ta gra zyskuje w trybie multiplayer, jeśli masz tego drugiego gracza przeciwko sobie. Ja mam takie skojarzenia jeszcze, powiedzmy, jak były te stare konsole, stare automaty, czy nawet ta Atari 2600 i była gra w czołgi. Tak. I teraz na Amidze Tanks Fury. I się strzelały 2 czołgi gdzieś tam w labiryntach. I to jest taka trochę ulepszona wersja, bo masz większą bezwładność w tym kosmosie, większą dynamikę gry, większy rodzaj uzbrojenia, ale sama jakby idea to są właśnie te takie czołgi. Tak. Te mięso tutaj, czyli ten gameplay, to jest typowo gra kanapowa, nie? Tak. Że siadamy z przyjacielem, piwko i cyk, i jedziemy się, nie? Nawzajem. I tak, tutaj i tego typu gry generalnie nie tracą na wartości. To do dzisiaj się jakby sprzedaje w cudzysłowie, nie? Że, ale rzeczywiście ta gra była okraszona tymi takimi efektami graficznymi, wybuchy i tak dalej, że wiesz, sama prostota została, to tak jakbyś właśnie taką jakąś z Atari 2600 gierkę wziął i nałożył na nią najlepsze tekstury, najlepsze wybuchy, najlepsze coś. Pakowanie po prostu. Tak. Ale tutaj też przyznaję się, bo grałem może nie w to, ale właśnie chyba w jakiegoś takiego shareware'owego klona. Może w jedynkę. Nie wiem, czy to było, może w jedynkę po prostu i tam się z kumplami żeśmy cisnęli. Kurczę, świetna kanapówka, nie? No to rzeczywiście tak, nie? Amigowcy właśnie w pewnym momencie też zauważyłem to w grach, że ubierali stare gameplaye w nowe szaty, nie? I to było fajne, nie? No bo to Amiga zawsze sceną też stała i tam te scenowe efekty ja w ogóle takie nie wiem, czy właśnie nie chcę też znowu, bo ktoś powie, że się nie przygotowałem, ale gdzieś mi się kojarzy z tyłu głowy, że prawdopodobnie przynajmniej jedynkę to nie wiem, czy właśnie nie robili sceniarze. Czy to sceniarze nie zrobili? Właśnie to jest, skoro ty wyszedłeś tak przed tłum, to ja właśnie mam te same skojarzenia, ale też nie chciałem paplać, żeby nie było. Ale też coś mi się tak kojarzy właśnie, coś w tym jest. No ale dobra, omówiliśmy kilka gier, to może kolej na twoje ciekawostki. Kolejne ciekawostki na PowerPC. Okej. Tutaj mamy grę, która generalnie wyszła i to wyszła na Motorola 68K, ale były zapewnienia, że wsparcie PowerPC będzie. Chociaż ty mnie uzupełnij, bo może jest, ale z tego co wiem, to raczej nie, czyli Virtual GP. Tak. Te wyścigi. O ile wiem, to nie ma do dziś, a były zapowiedzi, tak jak mówisz. Chyba jest Virtual GP 2, ale na Morphosa, chociaż pewny nie jestem, bo nie jestem jakby ekspertem tu od Morphosa, że wyszła kontynuacja. Natomiast jedynka na PowerPC nie wyszła, aczkolwiek ja grając w to na karcie graficznej i na 0,40, to nie chodziło jakoś mułowato, chodziło to dosyć szybko. Nie, raczej... Tak, więc tu wiesz, PowerPC... Owszem, wersja PowerPC byłaby fajna, gdyby jeszcze dodano może, nie wiem, więcej tekstur, więcej szczegółów, żeby tą moc tego jakby powera wykorzystać, nie? Ale tak. Co? Jestem fanem wyścigów, nie powiem. Gran Turismo to obok, jedna z 2 moich ulubionych serii gier w ogóle wszechczasów, ale nie. Na Amigę były lepsze ścigałki. Ten Virtual Grand Prix mi nie poszedł, aczkolwiek ten gameplay, który teraz nasi widzowie widzą w tle z kierownicą, no to też może być do tego chciałem... zupełnie inne odczucie i niektóre gry są stworzone wręcz pod kierownicę, a inaczej się gra joystickiem, nie? Znaczy w zasadzie chciałem komentarz dodać, ale już go zabiłeś, więc tak, właśnie taka ciekawostka, którą znalazłem i raczej o tej grze bym nie wspomniał, bo jednak według mojej wiedzy nie dostała wsparcia na PowerPC, tylko były zapowiedzi, ale że zobaczyłem tą kierownicę, to mówię, kurczę, ale dorzucimy to do materiału, no bo taka ciekawostka, nie? No tak. Ciekawostka. Tak. Jeszcze jedna ciekawostka? Jeszcze jedną daj. No i to jest ciekawa gierka, bo to jest Wild Flying. Widzicie teraz gameplay i tak dalej. No taki Stardust bym powiedział, taki klon Stardusta, tylko z jeszcze lepszymi bajerami. Chociaż czasami miałem takie wrażenie, oczywiście to jest wersja gdzieś tam alfa, beta, cholera wie jak to nazwać, czy to alfa, czy beta, ale wczesna, to na pewno. I
momenty tych efektów były aż za duże, nie? Że Stardust miał to wypośrodkowane, on był tak idealnie, tak jakby tych przypraw było dodanych idealnie. Ale tutaj widać było, że chcieli tam po prostu pokazać powera. No gra niestety nie wyszła. Chociaż mi się wydaje, że wyszła, ale... Wyciekła, gdzieś została upubliczniona, nie? Ona nie wyszła komercyjnie, tak. ale w wersji 68K 8K jak zwykle. Tak, wydaje mi się, że ja w nią nawet grałem trochę na emulatorze, bo już wtedy 68K nie miałem. I też nie wiem, czy to znowu nie robili sceniarze, ale efekty no... Efekty scenarskie, takie scenowe takie, no ale to też daje do myślenia, bo mamy jakby którąś grę z kolei, która teoretycznie była zapowiadana pod PowerPC, a jakby teoretycznie summa summarum nie doszła do PowerPC i jednak na 68K ją wrzucili. Tak. Więc to też daje do myślenia, że autorzy stwierdzili, że kurczę, ale kto ma PowerPC, nie? Kto ma PowerPC z amigowców? Dobra, zróbmy to na 68K, nie? Oczywiście nie gnoję ich za to, bo pewnie mieli rację, tylko że fajnie byłoby zrobić coś takiego, że dobra, gra niech jest na 68K, ale jak masz PowerPC, no to jesteś kurde Bogiem i masz tam to. To też by dało, wiesz, jakby odbiorcom do myślenia, nie? No bo lubisz jakąś grę? Wydaje mi się, że dobry model to są te ostatnie gry, które ja omawiałem u siebie na kanale, czyli Heretic 2 powiedzmy i Quake 2. Bardzo dobrze, tak. Quake 2 wyszedł właśnie, teraz nie wiem, czy czytałeś newsa na PPA, chyba dosłownie wczoraj. Oczywiście, wczoraj, tak, na 68K. No i wiadomo, zostało to wydane, bo autor chce zarobić, a na 68K jest większy zbyt. No ale komentarze są jasne. No, na PowerPC, na Amigo S4 to chodzi aż za szybko. Miałem komentarze, czemu to są takie jak e-sportowe ruchy myszą, a ja po prostu i tak tam już zwolniłem tą mysz jak szła i tak to też chodziła. A tutaj są komentarze... Chociaż tutaj bym na Grabber zwalił winę. No może, a tutaj to są komentarze, no chodzi w low-resie, może na jakimś Raspberry Pi, może nad czymś ale właśnie o to chodzi. Chcesz mieć power, kupujesz power. Nie chcesz mieć, ale chcesz grać, no to narzekaj, graj w low-resie, ale masz też, nie? Ale masz też, tak. I dokładnie, no kolejny fajny wniosek. Okej, jedziemy dalej. Tak. Kolejne miejsce, kochani. Descent, Free Space, The Great War. Tak. No, z Descentem to może ja zacznę. Dobrze. Bo mimo, że oczywiście nie ogrywałem go na Warposie i ale na Amidze. Na PC-cie. Na PC-cie próbowałem. Znaczy, właśnie, pierwszy Descent, którego zobaczyłem, to oczywiście to, o czym mówiłem już w retro opowieściach, czyli VFX1, ten Volant u nas na warsztatowej, pierwsze doznanie VR-owe. I uważałem wtedy, że ta gra jest idealna do VR-a, bo byłeś statkiem powietrznym, który tam gdzieś latał i to pasowało, nie? Ale sama gra jako gra, później nawet na PC-cie, nigdy jakoś Doomy, Quake'i, wszystko ją zniszczyły, że ten stateczek miał sens w VR-ze, ale nie w takim manualnym, klawiaturowym graniu. I tutaj pamiętam też bardzo dobrze, jak zobaczyłem, bo pamiętam też recenzję tej gry jeszcze chyba w Amiga Computer Studio. Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że to było ACS. Właśnie recenzja tej gry. Wydaje mi się, że wiesz co, że to już nie był ACS, że mogłeś czytać w piśmie exec, tam chyba był... Nie, to na pewno nie, to na pewno. To musiało być jakieś takie jeszcze klasyczne. Aha. Jeszcze wcześniej, ale no nie wiem, dobra. A może w internecie czytałem, a teraz po prostu kiełbaszę. Może moją recenzję. Ale pamiętam, że jak... Tak, a możliwe. Ale pamiętam, że jak to zobaczyłem, to tak mówię, kurczę, okej, no gierka jest jaka jest, ale czemu nie biorą się za inne gry, tylko akurat tego, nie? Że to tak, mówię, kurde, Amiga zasługiwałaby na coś bardziej hype'owego, nie? Że tak to odczułem wtedy, chociaż może byłem w błędzie, ale wydawało mi się, że jeżeli Amiga już praktycznie umierała gdzieś, no to dać jej coś konkretnego, a nie jakiegoś Descenta, nie? Że wolałbym postawić na innego konia po prostu, nie? Jakiegoś Duke Nukena, jakiegoś, kurczę, nawet tego Blooda, a Descent 2, okej, tylko że ja rozumiem, że tam chodziło też o to, bo tam były obiekty 3D jednak, a ja wspominam o grach, które jednak były troszeczkę epokę wcześniej. Czyli wspominasz bardziej o czasach tego pierwszego Diskenta. Tak, a Descent 2 był jednak tym trójwymiarowym takim spadkobiercą, takim następcą, tak. Więc pewnie tutaj ta Permedia miała się czymś pobawić, coś tam
że Amiga jednak 3D potrafi zrobić. Znaczy Nie? generalnie, a propos jeszcze tego starego diskenta, to ogólnie, to też już wspominałem w retro wspominkach, ale może nie każdy z naszych widzów oglądał Załapał. te pierwsze odcinki, że w ogóle pierwszy port, który wykorzystywał akcelerację 3D w Permedi, czyli ten Warp 3D słynny, no i był pod PowerPC, to był właśnie diskent, ten pierwszy. I wydawało mi się to wtedy tak niesamowicie płynne względem tych wszystkich, wiesz, wcześniejszych gier, jakie wcześniej widziałem i potem jak zobaczyłem na licznik FPS, mówię, co to za super płynność, to tam było 22 FPS-y i to daje tylko ciekawostkę, jakie my mieliśmy pojęcie płynności w czasach Gluma i tak dalej, że wtedy 15 FPS wydawało się płynne, a gra 3D powyżej 20 FPS to już w ogóle było ho, ho, ho. Natomiast wracając do diskenta Free Space, no to była już taka gra w kosmicznym, bardziej otwartym świecie, nie w tych ciasnych tunelach. Tak jak mówisz, to już była akceleracja. To też nie jest jakby mój konik, bo oprócz point and clicków to symulatory są takie właśnie lotnicze moim drugim najmniej ulubionym gatunkiem. To tak samo, to znowu się zgadzamy. Tak. Powiem tak, no jednak Hyperion wydał wcześniej gry, o których będziemy jeszcze mówić, więc to nie jest tak, że postawili tylko na tego. Tak. Chcieli coś tam jakby zróżnicować. I druga rzecz na plus, to też mimo wszystko ta prędkość działania, wiesz, bo te gry, o których za chwilę będziemy mówić, to one jednak się trochę na tej Permedii dławiły, bo to już było wyżyłowanie na maksa tej Permedii, żeby to jeszcze jako tako chodziło. Natomiast ten disk jednak był jakby w otwartym świecie, gdzie wiesz, miałeś tło z nieba, z gwiazd, nie było tych tylu obiektów, ścian, sufitów, renderowania, więc prawdopodobnie było to lżejsze dla sprzętu i naprawdę według mnie ta gra z tych wszystkich gier jakby komercyjnych. A to mnie teraz zaciekawiłeś totalnie. Przez Hyperion wydaje mi się, że była taka najlżejsza dla sprzętu, wiesz? No bo to było jednak... No dobra, i ty to ogrywałeś na Amidze z Blizzardem PowerPC, tak? Tak, ale oczywiście potem ogrywałem też wersję na AmigaBezЩciemy, bo to też znowu ciekawostka, że chociaż ta gra wyszła jako ostatnia gra Hyperionu na PowerPC, te klasyczne na AmigaBezS3, to gdy Hyperion zrobił AmigaBezS4, to zamiast zacząć od początku, czyli od Heretika, zaczął właśnie od Diskenta. Diskent był pierwszą przeportowaną grą, ale też to ogrywanie to może za dużo powiedziane, bo jak mówię, to nie jest mój konik, więc próbowałem grać, ale skłamałbym mówiąc, że gdzieś tam przeszłem dalej niż tam, nie wiem, do drugiej czy trzeciej misji. Dobra, czyli podsumowując, na Blizzardzie PowerPC, czyli tamtych latach pierwotnych, o których mówimy, to działało super. No, działało całkiem względem następnym. Okej. No dobra. To co, kolejne miejsce, panie dzieju. Nie, no teraz to mój konik. Quake 2. No tak. To już po prostu, to już fanfary lecą. Quake'a 1 bym do tego dorzucił, ale że zaczęliśmy o tym mówić już dużo wcześniej, więc już ten temat ominę. No i Quake 1 jakby komercyjnie na PowerPC, bo jak mówiliśmy, Clickboom zrobił tylko na... A wyszło oczywiście na milion wersji na PowerPC, ale już na otwartym źródle. Tak. Dokładnie. No dobra, i teraz ten Quake 2. I on co? Oficjalnie normalnie wychodzi na AMI? Jak to z nim jest? Opowiadaj. No to jest tak jak ta wersja teraz 68K, czyli Hyperion po prostu oficjalnie wydał na płycie wtedy, nie jako ISO, na płycie wersję amigową, ale ona była dystrybuowana, nie była tak powiedzmy jak Heretic czy coś, że wiesz, tak jak ja zrobiłem tutaj unboxing, że była wersja Amiga tutaj na druk i wszystko elegancko, pudełko Amiga, tylko była po prostu płytka Quake 2 i druga płytka, oryginalna płytka z PC-ta, gdzie pisał Quake 2 na PC, ale jednak ja to daję jako wersję komercyjną, bo jednak to było sprzedawane w pakiecie komercyjnie. Oficjalnie, więc dogadali się. Uznaję to jako wersję komercyjną, no i wiedziałem, że tutaj się rozpędzisz, bo przecież nasz top gier na rozbudowane Amigi to ty dałeś Quake'owi pierwszemu, pierwsze miejsce. Ja powiem tak, to już zresztą gdzieś mówiłem na PPA,
że z tych wszystkich gier, które wyszły, czy 3D, czy FPS-ów, czy z widoku z trzeciej osoby, czy komercyjnie, czy niekomercyjne porty, to nie licząc może tego Diskenta, to wszystkie inne przeszedłem na Amidze, a Quake 2 to jest jedyna gra, której nie przeszedłem, więc nie porwał mnie aż tak bardzo, gdzie przeszedłem nawet jedynkę. Aczkolwiek nie mówię, że nie przejdę jej jeszcze, zwłaszcza, że być może... Tak, teraz po tych update'ach. Tak. To są raz, że są takie update'y, dwa, że jak wiesz, no na PC-cie jest coś takiego... W ogóle, kochani, zapraszamy na prywatny kanał Mufy, gdzie jest recenzja owej gry. Tak. Zapraszam serdecznie, fajny film. No, ale ogólnie być może też będzie Quake 2 w trochę lepszej wersji niż jest ta wydana teraz, bo już wcześniej wyszedł też na otwartych źródłach Huno, zrobił Quake'a 2 HD z teksturami HD, który wygląda zdecydowanie bardziej nowocześnie, a jak wiesz, bo pewnie śledzisz Quake'a, no na PC-cie jest teraz coś takiego jak Quake 2 RTX, gdzie jest w ogóle Oczywiście. To jak pierwszego RTX-a kupiłem, to na tym gotowałem. No i generalnie tych Quake'ów, modowania Quake'a, ulepszania tych remake'ów jest trochę, różnych projektów. No i ja nie chcę też zdradzać za dużo, bo nie jestem do tego upoważniony, ale być może w temacie Quake'a 2 na AmigaBezŚciemy bynajmniej nie powiedziano ostatniego słowa i jeszcze coś może lepszego wyjdzie i wtedy, jeśli to wyjdzie w tej lepszej wersji, to tutaj znowu wracam i przechodzę. Dobra. Chociaż też dodam jeszcze od siebie na sam koniec, że Quake 2 skończyłem tylko na PlayStation 1. Co jest dość kuriozalne. Tak. A na przykład teraz mam tego na Xboxie, gdzie chodzi w 4K w 120 klatek. Też gdzieś w połowie utkwiłem. Jedynkę zaliczyłem 100 razy, po 2 razy, na 2 razy. Jakoś mi bardziej te średniowieczne klimaty, te dechy, niż ta cyber jakaś taka przyszłość. Bardziej mi chyba pasuje. No i wiesz co, ale dobra, to już... No, też mi się wydaje, że jednak muzyka była lepsza w tym Quake'u 1, a tutaj na przykład w tym pierwszym levelu, bo teraz jak masz tą wersję, gdzie tam masz te pliki OGG i tak dalej, jak na AmigaBezS4, ale są co chwilę, wiesz, to radio, jakieś, wiesz, przelatujące niby pociski tej rozwalonej bazy i nawet nie możesz tej muzyki się wsłuchać, bo co chwilę jakieś sample ci lecą. To nie jest to, nie? No w sumie nigdy na to tak nie patrzałem, ale teraz jak mi tak zwróciłeś na to uwagę, to może rzeczywiście to zabijało jakoś tam klimat. No ale no możliwe, no. Okej, kochani, teraz świetna gierka, którą już też trochę omawialiśmy, ale jest tak warta wszystkiego, żeby jeszcze raz ją do niej wrócić, czyli ERF 2140. No RTS-ik pełną parą. I teraz mi wytłumacz, jak to jest z tym PowerPC w tej grze, bo ja oczywiście na 68K to Oczywiście jest wersja na 68K w 640 i chyba w 800 na 600 też jest plik wykonywalny, aczkolwiek nie wiem, kto grał na 68K w tąże wersję. W tamtych czasach. Ale ja... Chociaż na prototypie chodzi super, nie? Tam nie ma problemu w ogóle, nie? Ja akurat grałem, nie chcę powiedzieć, bo pamięć mnie może zawodzić, być może grałem w wersję 640 na 480 w tamtych czasach na Blizzardzie. Oczywiście gra, mimo że chodzi pod Warp OSa, to bez problemu też odpala się oczywiście na AmigaBezS4 i tam już gram w 800 na 600 i znowu jest aż za szybko. RTS-ik świetny, zabójca moim zdaniem naszego rodzimego Exodusa, który miał pecha wyjść w tym samym czasie i chociaż był fajną autorską produkcją, to jednak ERT był lepszy. ERT zresztą na Amigę został wydany przez Włochów, ale też to jest polska produkcja na PC-cie. No, ERT 2140 to jest też RTS, jak wiadomo, a ja też już kilka razy mówiłem, że może nie tak jak point and clicky i pewnie nie tak jak tutaj symulatory lotnicze, ale jednak też nie jestem jakimś zagorzałym fanem RTS-ów, ale przeszedłem w całym swoim życiu na Amidze tylko dwie. Dune 2, bo wiadomo, to był pierwowzór, coś nowego, więc trzeba było przejść. Nie przeszedłem na Palma, nie przeszedłem naszego Exodusa. Ale na Palmę teraz... Ale ERTA przeszedłem i to tak naprawdę przyspawała mnie ta gra dosyć do monitora, gdzie ja mówię,
nie jestem jakimś RTS-iarzem. Nawet próbowałem przejść drugą frakcją, bo wiem, że przeszedłem tą frakcją, gdzie są te chodzone, kroczące roboty. Jest jeszcze druga frakcja. Zaszłem też dosyć daleko, nie przeszedłem, ale mimo wszystko jak na mnie, jak na moje podejście na RTS-y, to naprawdę i tak R2 musiał być bardzo dobrą grą, że na tak długo mnie przyspawał do monitora. Okej, ale dobra, zanim ja zacznę się tutaj rozpływać, bo wiesz, że ja jestem jednak fanem RTS-ów. Wiem. Lubię RTS-y, po Też prostu na uwielbiam Palma sobie. i te wszystkie inne gry. Tak, ale tutaj pytanie do ciebie, no bo jednak mówimy o grach stricte PowerPC. Tak. To czym wyróżniała się, no inaczej, dam ci krótkie takie obrazowe pytanie, nie? Że jest Remik Tak. z 40 i sobie gra w Erfa, a tu nagle wpada Czerwony Baron i z PowerPC. Czym się różnią te wersje? Jakie tam było wsparcie w ogóle tego PowerPC? Znaczy trudno mi powiedzieć, czy się różnią czymkolwiek poza prędkością działania, nie? No bo na pewno mogłeś grać, po prostu działało to lepiej, a czy wiesz, ja też grałem tylko... Czyli takie stricte wykorzystanie procesora i nic więcej. Tak, no bo nie wiem, czy to w ogóle, bo teraz ty mi przypomnij, bo ty w to grałeś na Amidze klasycznej i ty nie miałeś karty graficznej, czyli to na AGA chodziło. Nie, chodziło. No, a na pewno... Oczywiście w Lauresie, nie? No na pewno ja grałem w wersję, która była tam 16-bitowa, jak pamiętam, więc być może ta kolorystyka, te wybuchy, to wszystko też wyglądało... Już wiem, no to już jest pozamiatane, nie? No nie no, 16 bita, Lores, Jaga, no to już samo... Tak, ja może powiem takie 3 punkty, dlaczego ERT, a nie Napalm. No właśnie, raz, że szybciej chodziło, 2, że mimo wszystko w tych 16 bitach na karcie graficznej ładniej wyglądało i 3, najważniejsza według mnie rzecz, to jednak stopień trudności. Dla takiego lamera była to gra łatwiejsza niż Napalm, gdzie ja, nie będąc RTS-iarzem, to tam poległem dosyć szybko, nie? No i właśnie to był jedyny zarzut, który miałbym do Erfa. Rzeczywiście był dużo prostszy, tak, że nie trzeba było aż tyle tam kombinować. Tutaj bym Napalma jednak wyżej postawił, ale to nie ten top. Lecimy dalej. Oczywiście. To jest ciekawy tytuł, kochani. Shogo Mobile Armor Division. To może ja zacznę. Mów. Mów. Z Shogo mam taki problem i ona mi się strasznie kojarzy z Halo, nie? Jakby Halo jest spadkobiercą tego całego Shogo. Znaczy w moim zdaniu, to ja nie mówię, że tak jest, to tak mi się te gry strasznie kojarzą. To jest chyba jedyny FPS, który kompletnie mnie nie kupił, nie? Kompletnie, nie? Po prostu ojeju, robociki, i tak samo Halo nigdy mnie nie kupił, a do Halo przyznam się wam szczerze, że nawet ten ostatni, który wyszedł, nie wiem, czy to jest 5 czy 6, gdzie już ma się tego grappling hooka i mówię, o może teraz będzie coś do Eternala podobne. No nie, zagrałem 15 minut i odpuściłem, nie? Nigdy Halo mnie nie kupiło, mimo że rozumiem, że ma grono fanów i może się podobać. Tak samo Shogo, nie? I to też był taki wybór, mówię, no kurde i znowu na tą Amigę zamiast jakiegoś Duma nowego wrzucić, to kurde Shogo. Chociaż nie, no bo tu mówimy dziś o roku 2005-2006, tak? Jak on się pojawił. Shogo? Dobrze kombinuję? Shogo 2001 albo 2000, chyba 2000. O, to ja już daleko zaleciałem. Okay. Więc tak, nie jestem Xboxiarzem, więc nie wiem, jak wygląda w ogóle Halo. Znaczy, oczywiście gdzieś tam pewnie na YouTubie coś mi mignęło, ale no nigdy nie miałem tej konsoli. Nie to, co za tobą, ten wielki zielony napis, więc nie wypowiem się nic na temat Halo. Dlaczego Shogo? Okay. Shogo prawdopodobnie dlatego, to też gdzieś doczytałem, że Hyperion zrobił jakąś robotę, bo to był producentem firma na PC Monolith Systems i nie wiem, czy jakieś tam oprogramowanie wspierające 3D, czy coś tam Hyperion wykonał dla tej firmy. Właśnie, też tak to kojarzę. Ja nawet nie wiem, czy tej oficjalnej karty graficznej, która wychodziła do jeszcze klasycznych Amig, to też nie wspierała.
Coś Wiem, tam że było. coś zrobił właśnie dla tej firmy Monolith Systems i prawdopodobnie dlatego uzyskał licencję, być może po preferencyjnych warunkach naszego. Co mi się może nie podobać, no to pewnie mangowa grafika. Nie każdy jest fanem, ale jednak widzę dosyć dużo plusów. Plus najważniejszy to jednak pewna, jakby to nazwać, urozmaicenie, bo nie miałeś takiego typowego FPS-a, który chodzi tylko jako człowieczek po korytarzach, ale od czasu do czasu wchodziłeś w te mechy i chodziłeś po mieście. No to jednak było coś nowego, a coś przynajmniej co na Amidze wcześniej, ani chyba nawet później nie było spotykane, bo raczej mieliśmy porty zwykłych FPS-ów, to było coś innego. Też pamiętam, bo krótko po ślubie założyłem swoją pierwszą firmę, a firma, zamieniam się totalnie w że nie było kapitału za dużego, no to moja pierwsza firma jako człowieka na dorobku to był kiosk ruchu. I pamiętam, że w tym 98 czy 99 roku, ja już teraz nie wiem, czy Komputer Świat, czy no jakaś z tych gazet zrobiła ranking najlepszych FPS-ów chyba w roku 99 i tam właśnie był czy 98 i tam był właśnie i Quake 2 i takie różne tam te gry z tego okresu. Pierwsze miejsce w tym rankingu Shogo i wkrótce potem wyszło to na Amigę, mówię to aż takiego dostaliśmy, ale też się przyznam bez bicia, bo powiedziałem, że wszystkie te gry przeszedłem na Amidze i Shogo oczywiście też przeszedłem, ale przeszedłem dopiero, gdy wyszła reedycja na Amigo S4 i przeszedłem to na Amidze One, bo jednak wtedy to było naprawdę leciutko. Ale na tej pierwszej Amidze One, tak? Przeszedłem nie na X5000, prawdopodobnie przeszedłem to na X1000. Ale to już ta druga, dosyć szybka, bo... Ale tą pierwszą Amigę One też miałeś. Tak, bo ty byłeś posiadany tej pierwszej takiej... Ale Shogo wyszło, ta reedycja też dosyć późno, chyba w 2017 roku, więc ja już tej pierwszej Amigi nie miałem, wiesz, tej XE, bo ja ją sprzedałem w 2011, jak kupiłem X1000. I czemu jej nie przeszedłem na Blizzardzie? No bo właśnie ona była dosyć ciężka dla sprzętu. Powiedzmy, straciłeś życie, robiłeś quick load, czy tam ładowałeś stan gry i mogłeś sobie iść do kuchni na 2 minuty, zaparzyć herbatkę, bo ci się stan gry dopiero wczytał, nie? I za chwilę zginęłeś i znowu. I to była właśnie ciężkość tych gier. Owszem, to się dało zrobić, to chodziło jakoś tam, można było to przejść, ale trzeba było mieć dużą dawkę cierpliwości, a to jednak nie była gra... No, my amigowcy mieliśmy wiele dawek powinniśmy mieć wiele cierpliwości, natomiast to nie była taka gra jak ta, która będzie tam w top 3, powiedzmy, że cierpliwość, niecierpliwość musiałem przejść całą, no bo mnie całkowicie, czy klimatem, czy wszystkim wciągnęła na maksa. Ale do tego dojdziemy. Tak, tutaj nie, ale przeszedłem, mówię, potem, gdy to było lekkie dla sprzętu i się po prostu stan gry wczytywał w sekundę i mówię, teraz to sobie można grać, można 10 razy ginąć w tym samym miejscu, teraz to jest przyjemne. Ja rozumiem. Wtedy to czyli nie była teraz wreszcie sprzęt dogonił kod. Tak. No ale wtedy mimo wszystko, no mówię, 4. miejsce obiektywnie uważam, że z mojej perspektywy zasłużone. Znaczy nie, no ja generalnie z tym twoim tutaj uszeregowaniem gier się generalnie zgadzam, nie będę tutaj kopii kruszył, smacznego. Kochani, zanim przejdziemy do 3 pierwszych miejsc, ciekawostka. Kolejną ciekawostką jest gra, Boże, nie wiem jak ja to przeczytam, ale Bureu 13? Oj, to będą się Bureu? Znowu? Tak, teraz możecie się wyżywać, ale naprawdę nie mam pojęcia jak to przeczytać. Może ty mi pomożesz, Mufa? No nie wiem. Bureau 13. Generalnie wracamy jak gdyby do tematu gry Night Long, bo jest to też prerenderowany point and click. Już widzę. Przepraszam za tego sampla, ale musiałem sobie na chwilę włączyć filmik i przypomnieć, co to jest. Już teraz widzę. Okej, no i to jest gierka, która też miała pełny support do właśnie PowerPC. Ostatecznie z tego, co wiem, nie wyszła, Tak. Ale zapowiadało się ciekawie, nie? Oni tutaj też poszli troszeczkę level dalej. Daj mi jeszcze tam chwilę poopowiadać o tej gierce, bo
O tyle, o ile się zagłębiłem w ten tytuł, to zauważyłem bardzo duże podobieństwa do Protoplasty, czyli Resident Evil pierwszej części, znaczy Protoplasty, kurczę, inaczej, bo to Barwell 13 było dużo wcześniej, więc tutaj jakby Resident Evil mógł skopiować, że były prerenderowane tła, a te postacie były też w 3D i też się mniej więcej w podobny sposób przemieszczały, więc tutaj widziałem taki przerost. Chyba jednak tak? Resident był szybciej, bo to było jeszcze na PS1. Resident był gdzieś 97 rok, No w sumie masz rację, tak. PRPC też tutaj. wyszła na 4000 w 97, ale potem 98 to nie wiem, czy już nie był Resident Evil 2. Masz rację, tak. Ale tu widzę, to już tutaj rzeczywiście tylko jakby chronologicznie pomyliłem, ale jest podobieństwo, jest strasznie duże podobieństwo i nawet bym powiedział, że na plus tego Barwellu, bo mimo, że jak zwykle point and clicków nie lubię, tak o ile w Rezydencie te takie czasami dodawane sprite'y na siłę tej krwi i tak dalej wyglądały komicznie, chociaż wtedy łykaliśmy, dzisiaj to nie przetrwało próby czasu, to w Barwellu wszystko trzymało się kupy, nie? Że wszystko było jakby takie jednolite. No fajnie to wyglądało, po prostu fajnie wyglądało. Resident mimo wszystko miał jednak ten mroczny klimat, świetne intro jak pamiętam i na tamte czasy oczywiście dzisiaj możemy się śmiać, że jakieś tam zombiaki chodzą i kilka jakby poligonów na krzyż i uśmiech politowania to budzi, ale wtedy jednak swój klimat miał. No Breu był tylko zapowiedzią, nie wiadomo co by z tego wyszło, ale z tych wszystkich ciekawostek, z tych 5, które tutaj zapodałeś, to nie wiem, czy mimo wszystko tego Breu nie żałuję najmniej, bo nie jestem fanem point and clicków, nie? Tak, to się zgadzamy, nie? Tak. No, gdybym miał uśmiercić, a wybrać jeden, to wybrałbym tego Devila, nie? Chyba tak, ja też, no, zdecydowanie. Tak, tym bardziej, że ja jestem, mówię, gdzieś głęboko przekonany, że on się przeobraził w tego Nightmare Creatures, który oficjalnie wyszedł na PSX-a, który był świetną grą, w ogóle genialną. Ja pamiętam, z tą grą pierwsze zetknięcie miałem i wtedy też jakby od razu tą bramę zobaczyłem. Mi się skojarzyło z tą amigową grą i to było demo, gdzie miałeś jeden level. To ja miałem tak wymasterowane. Pamiętasz, były takie te czarne płytki z demami do PlayStation? Były. No to kurcz, no to ja to wymasterowałem. Tej gry, o której ty mówisz, no nigdy nie grałem, nie? Na PSX-a. Więc, ale wierzę, że była świetna, no skoro tak mówisz. Na pewno... Nie, no super. Chociaż przyznam szczerze, że próbowałem do tego wrócić, nie wiem, z 2-3 lata temu, No niektóre gry średnio to było, nie? Jakby nie przetrwają próby czasu, inne przetrwają. No ale co, zbliżamy się do No top dobra. 3, wielki top. Tak, święta trójca, kochani, trójeczka. Wipeout 2097. No tak. No, co tu dużo mówić. Pełen orgazm dla pana wyścigówek. Naprawdę wtedy wydawało mi się, że to chodzi bardzo szybko i grałem w to godzinami. No, futurystyczne wyścigi. Są gry... Muszę ci przerwać na sekundę. Czy ogrywałeś to na jeszcze klasycznej Amidze, czy już tak. klasyk? Dobra, opowiadaj. W klasycznej Amidze miałeś ogólnie taki launcher, gdzie miałeś suwak, maksymalnie było 60 FPS-ów, ale mogłeś mieć tam 60 FPS-ów ustawione, bo gra prawdopodobnie wyciągała górę 30 albo i 25, nie wiem, więc to jej nie robiło, przynajmniej na moim konfigu, nie wiem jak tam na Amidze 4000 z Cyberstormem, ale dzięki temu, że jakby nie chodziła w pełnych 60 FPS-ach, to poziom trudności był dosyć wyważony. To nie była na pewno gra bardzo łatwa, jednak no podejrzewam, że ty, nie będąc fanem wyścigów, to tak nie pochulałbyś Tutaj za daleko. Ale dobra. Się wypowiem. Ale co chciałem powiedzieć? Mój stosunek do gier 3D bywa różny. Są gry stworzone do 3D, jak na przykład FPS-y. Są gry, które nigdy nie powinny być przenoszone w 3D, a gdy zostały przeniesione, jak Worms na przykład, to była katastrofa, więc ja zawsze ceniłem gry 2D, nawet bijatyki uważam
Pamiętam, znowu tu wracamy gdzieś do czasów PlayStation, jak się ludzie bardzo ekscytowali Podniecali Tekkenem. Tekken, a ja mówię, wiesz co, ale te wszystkie obroty i tak dalej, to zabija jakby dynamikę gry, a gra musi być dynamiczna. Ja wolałem Mortal Kombat. Ale znowu pełna zgoda. Kiedy my się pokłócimy? No I kurde, nawet ciągle dzisiaj zauważ, się z że tobą dzisiaj zgadzam. nawet te nowe wersje Mortal Kombat czy coś, Tak, one są mają w 2D. To już nie jest takie dookoła, że chodzisz, nie? Ale są Tak, gry właśnie, tak, tak. które bardzo, bardzo zyskały na 3D i to są gry wyścigowe. No taki Lotus czy coś, no to wiedziałeś, że ten samochód stoi w miejscu i ci się jakby tylko Tak. szosa przebija. Tylko go tam... To nie była poczucia prędkości, a dostaliśmy Wipeouta, pierwsza naprawdę taka, no były już wcześniej oczywiście Extreme Racing i tak dalej, ale to było jednak, samochód był sprite'em, tu miałeś wreszcie pełne 3D z bajerami. No, mega gra, świetna Tak, gra. Extreme Racing to był generalnie taki do teraz, jak ją FPS. odpalam, właśnie na Amidze One i właśnie ten słynny suwak, to ja mówię, Jezus, jaka ta gra trudna. Ja mówię, obijam się od ściany na pyle zakrętem i ten suwak, który zawsze miałem na 60, teraz faktycznie te 60 jest uzyskiwane, to ja sobie zmniejszam do 45 FPS-ów o 1/4 i Naprawdę? tak, i wtedy się czuję, że to jest mój poziom trudności i wtedy ja mogę sobie jeździć. Ło, kurde. No dobra, to ja zaczynam może o tym Wipeoutie, bo kocham gierkę, mimo że nie jestem fanem wyścigów. Tą gierkę kochałem właśnie za ten futuryzm, tą dynamikę, tą szybkość, tylko że niestety tutaj, kochani widzowie, Remik nie ogrywał tego na Amidze, tylko na PlayStation, czyli grałem w 50 FPS-ach, 50 Hz, wersja palowska, ale wspominam ją super i to, jak się dowiedziałem, że wyszło na Amigę, mówię, o kurde, to rzeczywiście Amiga zaczyna nas gdzieś doganiać. I teraz taka ciekawostka, ten mój przyjaciel ze Szwecji, Gudzu, pozdrawiam cię serdecznie, dostał od swojej dziewczyny na nie wiem, czy na urodziny, czy na jakiś tam prezent właśnie i dostał amigową wersję Wipeouta, nie? I to takie było fajne, że on już z Amigą jakby nie miał nic styczności, ale ciągle o tej Amidze gadaliśmy gdzieś tam i dostał, nie? Wersję boksowaną Wipeouta, nie? Mają do dzisiaj, to jest ciekawostka. Może uda mi się nawet, jak my to teraz nagrywamy, to się z nim dzwonić, żebyście mieli przebitkę, bo on do dzisiaj to ma. A ja jeszcze w takim razie tutaj skontruję, bo mówi, że wreszcie Amiga nas dogania, ale grając w PSX-a, to grałeś w Low-Resie, kolego, a Amiga grała, mogła 640 na 480 lub 800 na 600. Już nie pamiętam jaka była, chyba 800 na 600. No tak, pewnie tak. Grałem 640 na 480 na klasycznym sprzęcie, ale mimo wszystko ta gra nawet na Amidze ale to i tak wyglądała lepiej, wyglądała bo lepiej. Miała wyższą rozdzielczość, nie? Wyższą rozdzielczość, no tak. No nie sposób się nie zgodzić, no tak. No ja miałem tą wygodę, że włożyłem płytkę, a ty miałeś wygodę, że miałeś wyższą rozdzielczość. Tak. Wiesz, gdybym miał wtedy Amigę... 4 czy 5 konsol PlayStation pewnie, no ale to już na marginesie. No, ale nie, no, trzeba przyznać, no taka prawda, no tam mogło być lepiej. Kochani, miejsce drugie i to jest gra mojego przyjaciela Ever Forever, Heretic 2. No tak. Heretic drugi. Ale ja zanim ty się odpalisz i zaczniesz tu się rozpływać, ja zacznę. Heretica 1 i Hexena, pamiętam, to na wszystkie sposoby przerobiłem i w końcu się pojawia Heretic 2. Niestety, jak znowu muszę się do tego przyznać, na Amidze nie byłem w stanie tego nigdy ograć, ale kibicowałem, czytałem i mówię, kurczę, rzeczywiście taka gra na Amidze, ja to ograłem na PC-cie, bardzo ciepło wspominam grę, super. Fajne rozwinięcie. Nigdy nie spodziewałem się, że Heretic, który był zwykłym klonem zwykłego Duma, tylko przeobrażony w jakieś takie fatałaszki, że niby jakaś magia, że niby coś, ale stricte było to dalej łupanie, zbieranie kart i tak dalej, tylko wszystko inaczej się nazywało. Nagle pojawia się Heretic 2, gdzie jest widok już nie z FPP, tylko TTP, czyli widzimy całą postać. No i rzeczywiście na tamte czasy gra robiła mega wow, nie? Mega przeskok, w ogóle technologiczny, grywalny, w ogóle tak, to było odkrycie jakby koło na nowo, nie? To rzeczywiście, to jest gdzieś przełomowa gra.
i zanim ty już wejdziesz do gry i będziesz tu opowiadał i się rozpływał, to tak jak wiesz, dzisiaj sobie, może nie dzisiaj, ale tam parę dni temu na PPA przeczytałem o tej aktualizacji, etc., którą szanuję i fajnie, no tylko, że dzisiaj ta gra, no to już, no to tylko taki, wiesz, jak Quake 1, nie? Fajnie tu sobie puścimy oczko, wspomnimy dobre, stare czasy. A czy przetrwała próbę czasu? Wydaje mi się, że nie, ale to już oddaję tobie głos, bo ty jednak na niej spędziłeś godziny grania. Ogólnie to zachęcam do mojej wideo recenzji, która będzie tu podlinkowana na kanale, jak również do bardziej szczegółowej recenzji na blogu. No, gra jest rzeczywiście przełomowa. Po pierwsze, wyszła w 2000 roku, oryginał na PC wyszedł 1,5 roku wcześniej, więc to tak jakby dzisiaj to powiedzmy, jest wydarzenie, że tam 2 lata temu wyszedł Doom 3, który tam wyszedł 17 lat wcześniej na PC-ta, a wtedy były takie realia, że 1,5 roku po premierze gry AAA, czyli nie wiem, wspomniany tu Cyberpunk ma już pewnie ze 2 czy 3 lata, ale coś takiego jak Cyberpunk wyszedłby teraz na Amigę NG lub nawet coś tam wtedy. Te porównanie często u ciebie padało i tu się z nim zgadzam. Tak. To pada, to po pierwsze. Drugie, że właśnie specjalnie dla tej gry został stworzony jakby podsystem Mini GL, który nawet jest używany do dzisiaj czasami przy grach 3D. To jest w ogóle podstawa. No, dla starszych kart graficznych niż te Radeony RX, Radeony tam Wysp Południowych, to wszystkie starsze karty bazują wciąż na technologii, na bibliotece Mini GL, czyli takiej akceleracji GL dla Amigi. Trzecia rzecz, a propos próby czasu, który tu mówiłeś, no ja właśnie z racji tego, że testowałem Heretika i Quake'a, obie gry są na tym samym silniku, obie gry, no wiadomo... A to widać i czuć. Tak, generalnie Heretik jest oczywiście trochę młodszy, więc pewnie ten silnik miał trochę bardziej zmodyfikowany, ale być może dlatego, że ta kolorystyka jest bardziej barwna, że te światy według mnie są bardziej otwarte, być może też przez to, że jest widok z tej trzeciej osoby, to dla mnie, oczywiście obie gry tutaj nie podlega dyskusji, muszę ci przyznać rację, że się mocno zestarzały, jak wszystkie gry 3D, ale mimo wszystko ja mam takie odczucie, patrząc na Quake'a 2, jakby to był jeszcze generację starszy tytuł niż ten Heretic 2. Ten Heretic 2... Ale zgodzę się z tobą. Zgodzę się z tobą i tu w pełni. Obronił. Tak. Quake 2 przy Heretiku 2 wygląda jakby ktoś zaczął kombinować w pewną stronę, ale rozwinął to dopiero w Heretiku. Tak. Tu jak najbardziej widzę protoplastę i rozwinięcie tego. Powiem jeszcze, dlaczego postawiłem tą grę tak wysoko. Zastanawiałem się nawet, czy po prostu nie postawić jej na pierwszym miejscu. No też ten klimat. To są akurat moje klimaty. Fantazy i tak dalej. Tak jak ja lubiłem Dooma, i mówisz tu o Heretiku pierwszym, mimo że Doom pierwszy jest dla mnie grą wybitną, nieśmiertelną, wracam do niej każdego roku, przynajmniej 1-2 partyjki sobie zagram, chociaż gra ma już przecież 30 lat, ale jednak ten Heretik pierwszy, do którego akurat nie wracam, ale był dla mnie takim rozwinięciem tego Dooma, bo tu był trochę inny klimacik, były jakieś czary, wiesz, mogłeś używać przedmiotów. Było to coś. Ja nawet Heretika lepiej ceniłem niż Hexena 2, który wyszedł później, bo Hexen już był trochę przekombinowany. Trzeba było błądzić, chodzić po tych długich korytarzach. I znowu się zgadzamy. No kurde, dzisiaj się chyba nie pokłócimy. Kurczę, my się dzisiaj nie pokłócimy, ale jedyne co tutaj na przykład w tej liście, bo mamy, kochani, pierwsze miejsce za chwilę, do którego dojedziemy za momencik. Byłem w szoku, że Heretik się nie znalazł na mufy tutaj na pierwszym miejscu i tu sam wyjaśniłeś jakby dlaczego tak. Okej. Kurde, nie mogę się dzisiaj z tobą nie zgodzić w czymś. Zgadzamy się w 100%. Myślę, że możemy przejść do miejsca pierwszego, bo to też będzie kawał opowiadań. Więc miejsce pierwsze. Payback. No tak. Oj kurde, to ja zaczynam, bo ty tam... Tak, tam Payback dla mnie niby tak wszyscy mówią, że to jest taki klon pierwszego GTA. Ja uważam, że
to jest nie dość, że to nie jest, znaczy to jest klon, ale przerósł go na wszystkie możliwe sposoby. Gra jest świetna i co mnie zachwyca i co może ty teraz rozwiniesz, bo mi jakby brakuje tutaj wiedzy. Ogrywałem tą gierkę jeszcze na 40, z pewnymi bólami. Dzisiaj na prototypie no hula to po prostu chyba lepiej niż nawet twórcy przewidzieli. Ale co Czerwony Baron mógł powiedzieć w tamtych latach, mając taki sprzęt, czyli B-wizję, PowerPC. No. Bo wiesz, ta gra na 40 też dobrze działała. To nie było tak, że ja tam musiałem płakać. Wiesz nie? co, ona chyba no. wyszła najpierw, znowu pamięć może mnie zawodzić, bo to już prawie ćwierć wieku, ale ona wyszła chyba pierwotnie tylko na 68K i po którymś tam patchu zyskała wsparcie na PowerPC. I ja nie wiem teraz jak ty grasz na prototypie, czy potem te patche, które wyszły na 68K sprawiały, że jakby cały ekran się obracał wokół postaci. Po prostu ja pamiętam, że ten patch na PowerPC i kartę graficzną sprawiał, że zupełnie jakby sterowanie się zmieniało, że ty chodziłeś... Wiem, o co ci chodzi, że postać stoi w środku, tak, ale będzie to na przewidce na pewno i była to totalna w ogóle różnica względem tej pierwszej wersji na 68K, która tego nie miała i totalna różnica. Ale wydaje mi się, że to już nie jest zasługa PowerPC, tylko po prostu patcha do gry. Tak. Po prostu, ale nie? Wiesz co, a że na PowerPC to działało lepiej. Wtedy to po prostu skojarzyłem, bo ja miałem i kartę graficzną i PowerPC, dostałem jakąś łatkę, w którym być może to było wprowadzone w wersji już na 68K, ale dla kart graficznych, a że przy okazji wyszła wersja na PowerPC, ja to jakoś zakodowałem, że to mi dało tą różnicę, nie? No ale tak, to fajnie działało, fajny klimat, zresztą gra wygrała w naszym pierwszym topie z odcinka 5 na rozbudowane Amigi, więc tu tylko ponownie przystemplowała swoją pieczęć. Tak. Nie no, mówię, ja tutaj do tej listy twojej to tylko się zastanawiałem nad tym heretykiem, dlaczego on jest na pierwszym, bo byłem pewny, że go wrzucisz na miejsce pierwsze, ale tym bardziej mi miło, bo zgadzam się z tobą. Payback to jest... No mówię, gdybym mógł dać egz aequo, mówię, heretyka przeszedłem z przyjemnością teraz po 20 paru latach w tą wersję na Amiga S4, gdzie się tego nie spodziewałem, że przejdę, ale chyba mimo wszystko obiektywnie tak mi się wydaje, że jednak przy Paybacku spędziłem więcej czasu. Chyba to była gra na więcej godzin. Nie chcę się teraz spierać o to, ale na pewno były jakieś, zróżnicowane misje. Odprowadź samochód szefa, zlikwiduj tego. Jednak Heretic to taka gra dosyć liniowa, nie? I gdzieś jakieś te szczególiki minimalne mówiły na Paybacka. Pełna zgoda. Powiem ci tak, bo już zamknęliśmy tego topa naszego. Jakie mnie tutaj jakby wnioski, do jakich wniosków doszedłem? Wrócę znowu do tego Devila, czyli ten taki projekt, który gdzieś umarł, a mi się wydaje, że przerodził się w tego Nightmare Creatures. I kurczę, szkoda, że jednak game devowie, już PAL 6, czy ja mam rację, czy nie, czy nieważne, tylko chodzi o to, że nie stworzyli takiej gry, która byłaby reklamą PowerPC, nie? Że nawet żeby to było takie tylko na tą platformę, takie takie tylko właściwe dla Amigi, taki ekskluzyw dla Ami, właśnie brakowało mi tego słowa, dzięki. I żeby wydać coś takiego, dokończyć to, dogadać się i naprawdę puszczać to, że ktoś kupuje, nie wiem, powerkę i dostaje grę. Tutaj znowu gra, o którym mówiliśmy już milion razy, czyli Lionheart się nasuwa i ten ekskluzyw na Ami, który pokazywał możliwości, czy ta Elfmania, nie? Rough and Tumble, pokazywały ile można było wyciągnąć z Ami. No tak, niestety podsumowanie tej 12 jest takie, że średni Puzzle Bobs Deluxe, Crossfire, który się gdzieś tam narodził z gry Shareware, i wspomniany na końcu Payback, to są 3 gry, które powstały na Amidze, a reszta z tego topu to niestety są konwersje z PC-ta, ale takie były już czasy. Z innych platform. Po prostu nie ma się co oszukiwać, że rynek Amigi był już wtedy bardzo mały, a rynek Amigi z PowerPC to jeszcze był ułamek tego rynku, więc
też z drugiej strony nie ma się co dziwić, że no, firmy gdzieś tam nie angażowały wielkich sił i środków na tworzenie czegoś od zera, wolały kupić licencję, zatrudnić programistę do zrobienia portu i... Ale szkoda, bo był tu potencjał, nie? Bo był tu Tak, potencjał. zwłaszcza, Ten że- moment wyjścia PowerPC. Tak, ten moment, pamiętam ten 97 rok, 8 i te benchmarki powiedzmy w ACS-ie, bo przypomnijmy, to był czas, w 97 roku wchodzi PowerPC 233, a na rynku najszybszy PC to był wtedy Pentium 2 266 i to naprawdę porównywalnie było podobne. Potem PC zaczął szybko niestety uciekać, a PowerPC stał w miejscu, I teraz przynajmniej na Amidze. pamiętasz, no ty na pewno Mufa pamiętasz, bo ja z Eureką byłem na ty, powiedzmy, ale oczywiście no, magazyn Amiga, otwierasz, masz Eurekę na pierwszej stronie, czyli to ich te. I pamiętasz to hasło reklamowe? PowerPC wyprzedza wszystkie pecety. Dopiero nabiera A prędkości. potem jest PC. Dopiero nabiera prędkości. O, tak. teraz uzupełniłeś mi to zdanie, no pamiętam. Ale to rzeczywiście robiło wrażenie, bo jak patrzałeś, to mówisz, o kurde. Jeszcze nie? było też jakieś hasło, ale teraz nie chcę, takie zachodnie chyba z Face5, coś tam związane z ogniem, coś fire, ale light on fire, A to tego nie coś kojarzę. coś było też. No nie, no wtedy tak, wtedy to się wydawało, że no ale widzisz, to już było trochę za późno, co najmniej 2 lata za późno, bo plany już w magazynie Amiga, jak to tam na targach w Kolonii prototypy pokazują, już były wcześniej. Dosyć jednak ludzi odeszło i kto wie, no być może gdyby to wyszło oficjalnie, taki Eskom powinien po prostu do tej 4000, do tej towerki nie włożyć 60, tylko 60 z PowerPC. Wtedy była jeszcze szansa. Znaczy, tam ciągle brakowało moim zdaniem, i dzisiaj nawet z perspektywy czasu, więc to jakby moim zdaniem lepiej koleruje te wnioski, że tam brakowało dogadania się, nie? Bo tak naprawdę zawsze o to chodzi, żeby się dogadać z kimś, nie? Na przykład bierzemy, nie wiem, jakichś dobrych deweloperów, ej, słuchajcie, napiszcie coś na to, co my tutaj mamy, będzie to na wyłączność, etc., nie? Tutaj brakowało tego. Oni po prostu odcinali kupony od starych Tak, Amig, tak. niby coś tam dodawali, ale to naprawdę robił ktoś trzeci. Ten trzeci znowu nie umiał się z nimi dogadać. I Mi to się takie... wydaje, że wiesz, że po bankructwie Commodore to jedynie jeszcze Eskom miał szansę cokolwiek zrobić. To jeszcze była, wiesz, w miarę masowa produkcja, w miarę świeżo, w miarę jeszcze duża grupa użytkowników, jeszcze można było to pchnąć, bo potem ten Gateway, Amino czy coś, to już była musztarda po obiedzie, nie? To tak jak mówisz. I wtedy każdy ciągnął w swoją No kurde, stronę, to robiły Myślałem, że się firemki, znowu z tobą podfiremki. pokłócę, ale no, No niestety. no nie pokłócimy się. No ale no, to dobrze, bo zgadzamy się, mamy ale majówkę przy grillu. Pewnie nikt nas nie będzie oglądał, bo każdy grilluje. Ty grillowałeś wczoraj, ja będę grillował jutro. Oczywiście nie wiadomo, kiedy wyjdzie ten materiał, być może dopiero po majówce, ale mimo wszystko ładna pogoda, słonko świeci, więc czemu się kłócić? No sama przyjemna atmosfera, jak widzicie, pozwoliłem sobie wypić Czy wiesz, złocisty kłócić się, ale w napój. takim- Mam nadzieję, że się nie obrazicie, bo O. mamy czasami uwagi, ale no, jest majówka, jest gorąco. Jest impreza, jest Tak efekt. jest. Jest No Amiga. dobra, to co? Kończymy ten odcinek Tak. chyba, nie? Jest Amiga. Dziękujemy. No to trzymajcie się, Do zobaczenia. kochani. Następny będzie pewnie specjal. Trzymajcie się, hejo.